Na początek musimy złożyć reduktor, który jest dołączony do zestawu i zamontować go w plaźmie. Pierwszym krótcem to będzie do otworu o oznaczeniu IN, dłuższy króciec, ale zanim go przykręcimy od strony gwintu, musimy jeszcze nałożyć taką białą nakrętkę, która będzie naszą uszczelką. Dla pewności dokręcamy jeszcze kluczem. Następnie do otworu o oznaczeniu OUT bierzemy krótszy króciec i również wkręcamy go od strony gwintu. Podobnie jak przy dłuższym krótcu, możemy go dokręcić jeszcze kluczem. I do trzeciego otworu będziemy wkręcać manometr, jednak zanim to zrobimy, to polecam jeszcze użyć na przykład kleju do gwintów, aby po prostu straty powietrza były jak najmniejsze. Reduktor będziemy montować do takiej srebrnej blaszki z okrągłym otworem od spodu, natomiast od góry będziemy dokręcać taką czarną nakrętką, oczywiście wszystko skręcając tak, aby się dobrze trzymało. W ostatnim kroku bierzemy przeźroczysty wężyk załączony w zestawie i wpinamy go z jednego końca do gniazda oznaczonego jako gaz, znajduje się z tyłu przecinarki, a drugi koniec do gniazda OUT naszego krótszego krótca przy reduktorze. Jako że przecinarka na starcie przystosowana jest pod 3 fazy, no to będziemy musieli sami podłączyć sobie wtyczkę. Wyjściowo przewód składa się z 4 żył, 3 faz oraz żółto-zielonego przewodu ochronnego. Jak wcześniej wspomniałem i jak widać na filmie, użyliśmy wtyczki 5-bolcowej, czyli jedno gniazdo pozostanie wolne. Tym gniazdem będzie gniazdo neutralne o oznaczeniu N. Przewód żółto-zielony będzie wchodził w gniazdo z symbolem uziemienia, natomiast 3 pozostałe żyły będą wchodziły w gniazda faz oznaczone jako L1, L2 oraz L3. I na sam koniec musimy oczywiście skręcić obudowę, aby żadna żyła nie była widoczna. Przed rozpoczęciem cięcia musimy jeszcze wpiąć oczywiście uchwyty, czyli uchwyt plazmowy do gniazda plazmowego po prawej stronie, natomiast uchwyt masowy do gniazda po lewej stronie. Nie zapomnijmy także wpiąć naszego kompresora do reduktora z tyłu, a także wyskalowaniu odpowiedniego ciśnienia za pomocą czarnej nakrętki. Najczęściej wartość ciśnienia roboczego będzie wynosiła 5 barów.
Tutaj jeszcze niewielkie wtrącenie ode mnie oraz kilka wskazówek, ponieważ dosyć sporo osób ma problem z cięciem grubszych materiałów. Przy cięciu tak grubych materiałów musimy prowadzić palnik stosunkowo powoli. Przede wszystkim należy zachować prostopadły kąt do powierzchni ciętej, jednakże ze względu na powolny ruch oraz występujące tarcie, nasz ruch może wydawać się nieco schodkowy i ze względu na to starać się utrzymywać maksymalnie kąt odchylony o 15 stopni. Jest to idealnie widoczne na poniższym przykładzie. I najlepiej przed cięciem takiej grubości zaleca się wymienić elektrodę oraz dyszę tnącą na zupełnie nowe.